Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj pokażę Wam mój tegoroczny komplet na sezon jesienno-zimowy. Będzie troszeczkę fioletowo. Do tej pory wszystkie moje czapki są szare, czarne, więc stwierdziłam, że w tym roku będzie pokaz innego koloru. Oczywiście kolor i włóczka to wszystko zależy od tego, co Wam się podoba. Ja natomiast użyłam już włóczki, którą niedawno używałam do zrobienia takiego kołnierza. Mam nadzieję, że kołnierz Wam się spodobał i włóczka Wam się spodobała, dlatego między innymi wykorzystałam jeszcze raz tą samą włóczkę od firmy Drop Sky. Oczywiście wszystkie dane zostawię w opisie na dole, jaka to włóczka, jaki rodzaj i ile zużyłam. A zużyłam 4 motki, dokładnie całe motki, to jest resztka z moich motków, więc wszystko było na styk. Wyszła mi czapeczka i wyszedł mi szalik. Oczywiście polecam na początku zrobić czapkę, ponieważ czapka musi być gotowa, a to co Wam zostanie wykorzystać do zrobienia szalika. Jest to oczywiście komplet jak najbardziej bardzo prosty do zrobienia, bardzo prosty wzór, bardzo prosty krój, oczywiście zwykły prostokąt. Natomiast jeśli chodzi o tą czapeczkę, to można ją bardzo łatwo dostosować do własnych wymiarów. Ja Wam mówię oczywiście na początku, ile ja nabrałam oczek, ale sami możecie zdecydować, jaka szeroka będzie ta czapka i długa. Moja czapka jest zawijana w taki sposób, na razie nie ma pompona i chyba raczej nie będzie mieć, natomiast na górze robię troszeczkę inny ścieg, taki zwężający, po to, żebym nie miała zbyt dużo tutaj marszczeń na samej górze. Więc tak, zaczynam od pokazywania czapki. Wzór na czapkę jest dokładnie taki sam jak wzór na szalik. Różni się tylko tym, że na górze, tak jak wcześniej wspominałam, jest tu troszeczkę inny wzór, żeby zawęzić czubek czapki. Natomiast tak prezentuje się ten wzór. On ma takie dwa fajne łańcuszki, dwie takie linie falowane, dwie łańcuszki, dwie linie falowane. Wzór bardziej ładniej wygląda na prawej stronie, na lewej może troszeczkę wyglądać inaczej, natomiast ja zdecydowałam, że też zrobię taki szalik, pomimo że bardziej podoba mi się ten wzór. Szalik można tak owinąć, że będzie w zasadzie tylko widać prawą stronę, ale tak naprawdę to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że ten wzór również ma jakiś urok w połączeniu razem z czapeczką, która też jest wywijana na drugą stronę, tutaj na lewej stronie. Oczywiście jeśli chodzi o ten wzór, to on może zupełnie inaczej wyglądać w innym kolorze, inną włóczką. Ja jak najbardziej zachęcam do skorzystania z Waszych ulubionych włóczek, sprawdzenia, jak Wam się przerabia, czy Wam się podoba, a to na przykład jest próbka, która była zrobiona tą samą włóczką, ale innym kolorem. Tak jak widzicie, ona już jest bardziej wyrazista, ładniejsza, więc zobaczcie, że tak naprawdę kolor ma znaczenie, jeśli chodzi o wzór, jak wygląda ostateczny. Oczywiście włóczka też ma znaczenie. Mój komplet wykonuję na szydełku 4 mm, jeśli chodzi o czapkę, i szalik 4,5, żeby był troszeczkę taki bardziej mięciutki, delikatniejszy, ale Wy musicie dobrać szydełko do swojej włóczki, sprawdźcie etykietę, bądź oczywiście zróbcie próbkę i zobaczcie, jak się przerabia i zadecydujcie. Ja mam nadzieję, że kto jeszcze nie ma, bądź ktoś chce nowy komplet na ten sezon, to skusi się i zrobi go razem ze mną, chociaż nawet próbkę. Warto, bo wydaje mi się, że nawet taki wzór można by użyć jakiegoś fajnego zimowego sweterka. Wygląda naprawdę bardzo ładnie, więc mam nadzieję, że przerobicie go razem ze mną. A ja oczywiście zachęcam do odwiedzenia opisu na dole, ponieważ tam zostawię wszystkie informacje, jak i również gdzie można zakupić włóczkę, a zakup takiej włóczki będzie oczywiście wspomagał mój kanał. Także ja oczywiście Wam serdecznie dziękuję, dziękuję osobom, które wspierają mój kanał dosyć długo, także bardzo, bardzo dziękuję. No i oczywiście za wszystkie komentarze, za wszystkie udostępnienia i łapki w górę również bardzo dziękuję. Także zapraszam na ciąg dalszy. Na początek zaczniemy sobie od czapki, ponieważ jeśli zrobicie już czapkę, to zrobienie szalika już będzie bardzo proste, ponieważ nauczycie się tak naprawdę już robić wzór. Więc zaczynamy od czapki. Tak wygląda czapka, zanim ją zszyjemy, czyli tak jak widzicie, robimy sobie taki zwykły prostokąt. On się troszeczkę będzie marszczył na górze, dlatego, żeby lepiej zszyć czapkę i żeby miała jak najmniej zmarszczeń na górze. Czyli używamy tak naprawdę dwóch wzorów. Wzór główny tutaj i wzór, który będzie na górze zszyty i on jest troszeczkę właśnie taki zwężający całość czapki, żeby czapka się ładnie układała. I teraz oczywiście to od Was zależy, jaką sobie zrobicie czapkę, jaką długą, jaką szeroką. Ja Wam podam, ile ja nabrałam oczek, ile mi starczyło włóczki na tą czapkę, natomiast oczywiście wszystko zależy od tego, jaki rozmiar robicie i z jakiej włóczki.
Ja tutaj mam około obecnie 30 cm, mniej więcej, ponieważ ona się jeszcze może troszeczkę naciągnąć. No i oczywiście długość też jest na bieżąco robimy, więc to można łatwo zweryfikować i zmierzyć. Natomiast jeśli chodzi o moją czapkę, to nabrałam w sumie 70 oczek na całą czapkę. 15 oczek przeznaczyłam na tą część i 55 oczek na tą część. Czyli tu mam 55, a tu mam 15. Gdy będziecie robić szalik, tak naprawdę wykonujecie tylko tą część główną, bez tej tutaj na górze, więc jest sprawa ułatwiona, szalik pójdzie szybciej. Natomiast na górze mamy troszeczkę inny ścieg, dzięki temu on po prostu nam tutaj ładnie będzie zawężał górę czapeczki. Czyli tak, na początek oczywiście dobrze sobie zrobić próbkę, sprawdzić ile zajmuje oczek dany ścieg i odpowiednio sobie przeliczyć. Jak również dobrze wziąć sobie już Waszą ulubioną czapkę i sprawdzić, na jaką długość macie czapki. Czy zamierzacie robić taki mankiet do środka, czy na zewnątrz i również uwzględnić to do wysokości całościowej czapki. Ja oczywiście robię taki mankiet, ponieważ dzięki temu łatwiej mi będzie dostosować wysokość czapki. Zawsze ten mankiet może być mniejszy bądź większy w zależności od tego, jak będzie się układał na głowie, więc tak jak mówię, to wszystko można sobie bardzo łatwo dostosować do Waszych potrzeb. No a tak wygląda czapeczka, zanim ją zszyjemy. Ja natomiast pokażę Wam wzór na tej samej włóczce, ale na jaśniejszym kolorze, ponieważ będzie lepiej widać. Używam szydełka 4 mm do zrobienia sobie tej czapeczki. Natomiast jeśli chodzi o szalik, no to powiem Wam troszeczkę później, jak już zrobimy tą czapeczkę, jak będzie wyglądał szalik. No to zaczynamy. Czyli tak jak Wam wspominałam, na całą długość czapki, wysokość tak naprawdę, tą część tutaj od góry do dołu, nabrałam 70 oczek łańcuszka, z czego 55 tworzy wzór główny tutaj i 15 oczek jest tutaj. Wy możecie dowolnie sobie dobierać liczbę oczek, jaką chcecie, natomiast jeśli odpowiada Wam mój rozmiar czapki i macie moją włóczkę, taką samą jak ja, bądź podobną, używacie tego samego szydełka, możecie nabrać taką samą liczbę oczek. Ja natomiast zrobię tylko tutaj małą próbkę, ponieważ będzie szybciej, więc myślę, że nabiorę sobie po prostu 20 oczek łańcuszka i żeby było prościej, 15 przeznaczę na wzór główny, a 5 na ściągacz. To jest tylko próbka i taką próbkę również możecie zrobić, zanim zaczniecie pracę. Ok, robimy na początku próbkę, przydadzą nam się znaczniki. Ja doradzam zrobić próbkę, no chyba że robicie już tak jak ja czapkę od razu, to możecie nabrać 70 oczek łańcuszka. Ja nabieram 20, czyli pętelka podstawowa i 20 oczek łańcuszka. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Oczywiście jeszcze jedno oczko brzegowe, nie wliczane do wzoru. I teraz odwracamy sobie łańcuszek, pracuję od drugiego oczka na łańcuszku, odwracam, szukam drugiej pętelki tutaj z tyłu i od razu wykonujemy pierwszy ścieg, czyli robimy narzut. Pobieram tą środkową pętelkę od tylnego łańcuszka, przekładam włóczkę, mam 3 pętelki, pobieram włóczkę, przekładam tylko przez jedną pętelkę, pobieram i przekładam przez 3 pętelki. Znaczymy pierwsze oczko, pierwszą pętelkę. I ten ścieg wykonujemy przez najbliższe 15 oczek, ponieważ robię próbkę i wzór tutaj główny, które założyłam sobie na próbce, ma 15 oczek. Natomiast jeżeli robicie czapkę, to robimy 55 oczek. Ale na razie robimy próbeczkę, więc robimy dalej. Czyli tak, tu mam pierwsze zrobione, wyszukuję drugiej pętelki i robię dokładnie tak samo. Przez jedną pobieram przez 3 i znowu narzut. Jem szydełko, przeciągam, pobieram tutaj tylko przez jedną pętelkę, pobieram i przez 3. Czyli mam tak raz, 2, 3 i robimy tutaj dalej. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i ostatni 15 i na końcu powinna mieć 5 pętelek. Raz, 2, 3, 4, 5. Zgadza się. I teraz zmieniamy wzór, ponieważ robimy właśnie tą część. Tutaj będziemy zawsze robić tą część tak samo, natomiast wzór główny będzie miał trochę więcej kombinacji. Ale robimy narzut, wbijamy się również w pętelkę, pobieram i tutaj od razu tą pętelkę przekładam przez te dwie. No i przyda nam się taki środkowy znacznik, żeby rozróżniać, gdzie jest wzór główny od wzoru górnego. Natomiast jeśli macie, tak jak ja na razie, mało tutaj oczek, no to łatwo policzyć, ale jeśli jest już więcej, to lepiej mieć znacznik. I robię tak samo, czyli albo na tą stronę przekładam, albo na drugą. Zobaczcie, pobieram i można też tu przytrzymać i przełożyć na to. Robimy tak naprawdę oczka ścisłe z narzutem i mam 5. Zrobiliśmy pierwszy rząd, przechodzimy do rzędu drugiego i teraz robimy oczko do góry, odwracam robótkę i tutaj będziemy zawsze robić tak samo, oczka ścisłe z narzutem, ale będziemy wbijać się w przednią pętelkę. Pamiętajcie, że pętelek szukamy od góry łańcuszka, nie tutaj, tak jak widać, tą część, natomiast my musimy się wbić tak, żeby zobaczyć przednią pętelkę i tylną pętelkę i dopiero na tej podstawie możemy szukać właśnie naszych prawdziwych pętelek, czyli zobaczcie tutaj od góry. I teraz wyszukujemy przedniej pętelki, czyli robimy narzut, patrzę sobie od góry, bijam się tutaj od dołu i pobieram tak, żeby być w środku tego oczka i pobrać tylko środkową pętelkę. Środkową mam na myśli, dlatego że tu jest jeszcze jedna, ale oczywiście chodzi mi o przednią pętelkę. I znowu robię oczko ścisłe z narzutem, czyli najpierw przez pętelkę i od razu również przez te dwie. I tu również znaczymy sobie początek. I dalej robimy to samo przez 5 najbliższych oczek, czyli narzut, wbijam się w przednią pętelkę od oczka, zobaczcie, w taki sposób, przeciągam i znowu albo tutaj przytrzymuję i przeciągam od tej strony, albo robię narzut, znowu wbijam się w przednią pętelkę, albo sobie tutaj przytrzymuję i przekładam z tej strony. Wzór, niezależnie od tego, jak będziecie wykonywać, będzie wychodził tak samo. Czyli przez 5 najbliższych oczek wykonuję oczka ścisłe z narzutem w przednią pętelkę. I tu jest ostatnia pętelka. No dobra. Czyli pamiętajcie, że gdy będziemy tutaj na górze, zawsze robimy tak samo. Natomiast wzór główny się tutaj zmienia. Czyli tak, w pierwszym rzędzie zrobiliśmy sobie taki ściek troszeczkę zmienionych słupków, natomiast w drugim rzędzie przerobimy sobie właśnie takie podwójne, ładne warkocze, które będą tak, łańcuszki, które będą tak blisko siebie i będą ładnie wyglądały. I żeby wykonać taki ściek, pierwsze oczko robimy troszeczkę inaczej, a później już pokażę Wam część dalszą. Czyli tak, wyszukujemy całego oczka, robimy narzut, tu mam całe oczko, wbijam się w to całe oczko, przekładam włóczkę i przekładam również przez dwie. Na początek jest to oczko ścisłe z narzutem w całą pętelkę, ale później ściek się zmienia. Zobaczcie, teraz nie robię narzutu, tylko jeszcze raz w to samo miejsce, dokładnie w to samo, gdzie ciągnie mi się ta włóczka, wbijam się, pobieram włóczkę i dopiero w drugie oczko wkładam szydełko, pobieram włóczkę i dopiero teraz przeciągam przez dwie pętelki. Czyli zobaczcie, to pierwsze oczko wyjątkowo będzie miało tutaj jedną pętelkę, ale każde kolejne będzie tworzyło już dwa takie łańcuszki. Jeszcze raz. W to, co przed chwilą zrobiłam, tutaj w drugie, wbijam się szydełkiem, przeciągam, wbijam się w kolejne, przeciągam i przeciągam przez dwie.
czyli takie oszukane oczka ścisłe z narzutem, ponieważ nie robię narzutu, tylko narzut jak gdyby przekładam z poprzedniego oczka. I zrobię kilka, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Nie zapominamy się wbić właśnie w to oczko, które przed chwilą zrobiliśmy, i w następne. I w taki sposób powstaną nam dwa obok siebie takie ładne łańcuszki. Tutaj. Tak robimy do końca. I zostało mi ostatnie oczko. Doradzam znaczyć, wtedy jest łatwiej, prościej i wiemy, że nic nie pogubimy. Można sobie wypiąć w całe oczko i również przekładamy. No i oczko do góry. Zrobiliśmy rząd drugi. I zobaczcie, właśnie w tym rzędzie drugim już widać ten ściek podwójnego łańcuszka. I przechodzimy do rzędu trzeciego. A w rzędzie trzecim robimy podobny wzór co tutaj, tylko musimy wbić się w taką tylną pętelkę od łańcuszka. Zobaczcie, żeby zostawić te dwa łańcuszki, odwracamy sobie naszą robótkę i szukamy takiej najbardziej tylnej pętelki, dokładnie tej, bo gdy pobierzemy te pętelki, zostaną nam tutaj dwa takie ładne łańcuszki. No to robimy. Czyli oczko było tutaj do góry, narzut, pobieram taką bardzo tylną pętelkę z oczka, przeciągam, pobieram, przeciągam znowu przez jedno, pobieram i przeciągam przez dwie. Czyli jest to rząd trzeci, który bardzo podobnie wygląda do rzędu pierwszego, tylko różni się tym, gdzie wbijamy szydełko, gdzie zahaczamy cały ten ściek. Zobaczcie, jeśli widzicie, tutaj dwa ładne łańcuszki zostają, ponieważ zabraliśmy tylko tylną pętelkę. I tak robimy znowu do naszego znacznika, tam gdzie wyznaczamy, tam gdzie mamy zaznaczone, żeby zrobić wzór taki górny ściągacz czapy. Tutaj. Zobaczcie, jak to w innym kolorze jest już włóczka i ściek zupełnie inaczej wygląda. Także na pewno, jeżeli dobierzecie też inną włóczkę, ten ściek może też inaczej wyglądać, może nawet ładniej. Więc pamiętajcie, że warto zrobić próbkę, jak już macie swoją włóczkę, żeby zobaczyć, jak to się właśnie prezentuje. No i tak, ostatnie oczko tutaj jeszcze mam do zrobienia. Natomiast ten znacznik informuje mnie, że przechodzimy do ściągacza tego tutaj górnego. A tutaj, tak jak Wam wspominałam wcześniej, nic się nie zmienia. Po prostu robimy oczka ścisłe, przednią pętelkę. I znowu szukamy sobie pełnej pętelki po to, żeby pobrać tylko przednią, żeby się nie pomylić. Wijamy się od dołu, tak że jesteśmy w środku. Przeciągamy i przeciągamy przez dwie. I znowu znaczymy tutaj. Raz. I tutaj mam do wykonania 5 oczek. Czyli mamy 2, 3, 4. No i ostatnia pętelka. Ja ostatnim wbijam się w całą pętelkę. Wtedy jest stabilniejsza krawędź. Czyli mam dwie. Przednią i tylną. I przerabiam. I zrobiliśmy rząd trzeci. Ok, w rzędzie czwartym będzie bardzo prosto, ponieważ wykonujemy dokładnie to samo na ściągaczu, jak i we wzorze głównym, czyli wykonujemy to samo, co tutaj, oczka ścisłe z narzutem w przednią pętelkę. Czyli zaznaczam pierwszą pętelkę, wykonuję teraz ściek ściągaczowy, można tak powiedzieć, czyli pobieram przednią pętelkę, mam nadzieję, że tu widać, i robię oczka ścisłe, czyli tak tutaj, to już ten ściek znamy. Natomiast tutaj sobie ściągnę znacznik i przerobię również oczko ścisłe w
przednią pętelkę. No i oczywiście wpinam znacznik. Teraz zobaczcie, tutaj za każdym razem powstają nam takie ładne fale. To jest właśnie to, że pracując inną włóczką, inaczej to widać. Przy tym fioletowym może nie do końca jest tak ładnie uwidaczniony ten wzór, dlatego polecam sprawdzić inne włóczki, jak wygląda wzór właśnie inną włóczką. Natomiast przechodząc do czwartego rzędu musimy zrobić teraz takie podwójne linie falowane i tutaj one się właśnie stworzą. Dzięki temu, że w czwartym rzędzie zrobimy dokładnie to samo co tutaj, czyli również oczka ścisłe z narzutem też w przednią pętelkę, czyli tu zostaje jedna pętelka z tyłu, pobieram i przekładam, pobieram przez dwie, narzut, wbijam się w przednią pętelkę, sprawdzamy, czy byliśmy się w przednią pętelkę, zaraz się okaże, ponieważ powinna nam zostać właśnie taka ładna linia falowana. Tu z jednej strony mamy taką linię, a z drugiej strony taką linię. I tak robimy do końca. Czyli tak naprawdę przerobimy sobie już wszystkie rzędy. To jest, słuchajcie, tyle. Wzór składa się w zasadzie z 4 rzędów, powtarzanych ciągle tak samo. Jedyną różnicą jest tutaj pierwszy rząd, w którym musimy zacząć od bicia się w odpowiednią pętelkę, ponieważ na początku robiliśmy ściek na łańcuszku początkowym, a teraz już robimy ściek we wzorze, w naszej czapce, więc zaraz powiem Wam, jak zaczniemy pierwszy rząd. Tutaj dochodzę do samego końca, tu mam ostatnie oczko, wypadł mi znacznik, ale ono tutaj jest i przerabiam całe oczko. Dobrze, oczko do góry odwracam. Mamy już bardzo zbliżony wzór do wzoru z czapeczki, czyli mamy 2 podwójne łańcuszki i teraz będziemy mieć 2 takie falowane linie. Ale żeby te linie zostały, musimy również tutaj pobrać przednią pętelkę. Zobaczcie, czyli tak naprawdę w tym wzorze dosyć często będziemy się bijać w przednie pętelki. Tylko pamiętajcie, żeby patrzeć na cały łańcuszek, całe oczko łańcuszka z góry, żeby dobrze sobie wyprostować łańcuszek, żebyście dobrze wiedzieli, które to są przednie pętelki, żeby się nie mylić i nie zabierać niepotrzebnie tego, co nie trzeba, bo wtedy wzór wyjdzie zupełnie inaczej. Czyli ja wiem, że to jest cała pętelka, a przednia będzie tutaj. No i zaczynamy dokładnie ten sam ściek, co tutaj, czyli wzór z pierwszego rzędu. Robię narzut, upewniam się, gdzie jest całe oczko i znównież od dołu jestem w środku, pobieram i robię mój wzór. I tutaj oczywiście też znaczę sobie pierwszą pętelkę, żeby się nie pogubić. I przechodzimy od początku, od pierwszego do czwartego rzędu, ale teraz przerobię go z Wami już tak w ciągłości, żebyście wiedzieli, jak to właśnie wygląda. Czyli mamy 2, tu pobieramy tylko przednią pętelkę. Zobaczcie, narzut. Tutaj pobieram tylko przednią i przerabiam. I dzięki temu zostaje mi właśnie taka podwójna linia falowana, a z tyłu też są takie linie falowane, może trochę mniej atrakcyjne, ale tutaj przód ma nam robić robotę. Ok, przerobiłam sobie ten pierwszy rząd. Mam tutaj ostatnie oczko przed znacznikiem. I pamiętajcie, że tutaj zmieniamy wzór, czyli cały czas taki sam, oczka ścisłe w przednią pętelkę. Znowu wyszukujemy dobrze przedniej pętelki, by się nie pomylić. Aha, właśnie, no i teraz tak, zobaczcie, to jest taki wzór główny, który używam do szalika, czyli zobaczcie. Szalik robimy w taki sposób, że pomijamy tą część. Gdy jesteśmy za każdym razem na końcu wzoru głównego, po prostu odwracamy robótkę i robimy ściek, który będzie proporcjonalny do ściegu z drugiego rzędu, który będzie oczywiście ściegiem z drugiego rzędu, tak? A to za chwilkę Wam pokażę, czyli tutaj byśmy zaczęli od oczka ścisłego z narzutem w jedną pętelkę, tutaj, potem jeszcze raz się wbijam w tą samą pętelkę, w następną i przekładam. To jest ten ścieg z drugiego rzędu, gdybyśmy omijali robienie ściągacza, ale ja tutaj oczywiście chcę przejść dalej, więc pokażę Wam ten ściągacz. Natomiast myślę, że to jest proste, żeby po prostu w odpowiednim miejscu zawrócić i raz, 2, 3, 4 i zrobić odpowiedni rząd. Tutaj robię ściągacz, czyli raz, 2,
3, 4. I tutaj, oj, mi oczko może uciekło, ale pobieram sobie 2 pętelki i również przez... No widzicie, jednak mi nie chce przejść. Jeszcze raz. Aż pies mi się za bardzo rozchrapał i chyba mnie tutaj zaczął mylić. Ok. Ok. Odwracamy robótkę i znowu robimy ściągacz, czyli 5 oczek ścisłych z narzutem w przednią pętelkę. Raz, 2. 3, 4 i tutaj 5. Ja już nie wpinam znaczników, bo to jest tylko próbka, ale oczywiście pamiętajcie, żeby sobie znaczyć te brzegi. I zaczynamy rząd drugi, czyli dokładnie to, co robiliśmy tutaj. Czyli tak, jeśli nie robicie ściągacza, tylko tak robicie szalik, to zaczynamy od tego, co Wam właśnie pokazywałam. I teraz jeszcze raz wbijam się w to same oczko, w następne i przekładam. Poprzednie, w następne, przekładam. Poprzednie, następne, przekładam. I znowu robię tak do samego końca. Ok, zrobiłam to samo w ostatnim oczku, całe odwracam. No i zrobiliśmy rząd drugi, mamy ładne tutaj łańcuszki i przechodzimy do trzeciego, czyli to, co tutaj Wam mówiłam, że żeby wyeksponować te łańcuszki, robimy w tylną pętelkę. Tutaj wyjątkowo chyba w tym rzędzie używamy tylnej pętelki, bo tak patrzę, że w kilku mamy przednią, a tutaj mamy tylną. Czyli ten sam ściek, ale pobieramy tutaj włóczkę w tylną pętelkę. Dzięki temu zostaną ładne łańcuszki. Już tutaj dojdę sobie znowu do tego miejsca. Tutaj i znowu zmiana wzoru, czyli oczka ścisłe w przednią pętelkę. Tu mam tylko 5 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5 i znowu odwracam oczko do góry. Tutaj w czwartym rzędzie, tak jak Wam wspominałam, cały rząd jest taki sam, czyli oczka ścisłe w przednią pętelkę. Oczka ścisłe z narzutem oczywiście. Ale i tak mimo wszystko warto sobie tutaj zaznaczyć, żebyśmy mieli później łatwiej. I znowu to samo. Warto od czasu do czasu spojrzeć na przednią część wzoru, czy dobrze robimy, czy dobrze się układa, pamiętając, że tak właśnie to mniej więcej powinno wyglądać. No i co, słuchajcie, umiecie robić już ten wzór. To jest w zasadzie tyle. Ja tutaj jeszcze dojdę do końca, żeby Wam to jeszcze pokazać. To jest tak naprawdę już rząd czwarty. No i z powrotem zaczynamy od rzędu pierwszego, pamiętając, żeby się wbijać w odpowiednie pętelki. Nie mam znowu tutaj znacznika, ale tu jest takie wielkie oczko. Doradzam znaczyć, żeby nie pogubić oczek. Oczko do góry. No i słuchajcie, znowu zrobiliśmy 4 rzędy i znowu zaczynamy od pierwszego, czyli od pierwszego takiego, żeby odkryć dwie falowane linie. Również musimy przerobić ściek, ten co tutaj, ale w pierwszą pętelkę. Dobrze, myślę, że już nie muszę pokazywać wzoru. Przewincie film, żeby jeszcze raz zobaczyć, jak to wygląda. Tak wygląda właśnie w jaśniejszym kolorze, nawet ładniej się to prezentuje, natomiast mi się w tym roku spodobał fiolet, więc tak to u mnie wyszło. Natomiast ewidentnie tutaj ta część będzie Wam się zmniejszała, będzie Wam zagęszczała czapeczkę. Czyli tak, ja mam już zrobioną tą część, dokładnie na tyle, ile potrzebuję. Już się tutaj oddalam.
Czyli tak jak Wam wspominałam, wysokość musicie sobie już ustalić czapeczki, jaka będzie, natomiast całą tą szerokość, czyli taki obwód głowy już musi być na bieżąco można robić, tak? Czyli zobaczcie, czapeczkę będziemy składać teraz w taki sposób, będziemy ją tutaj zszywać, następnie będziemy ściaśniać jeszcze tutaj na górze, no i tak jak Wam pokazywałam. Ponieważ ta czapka ma w zasadzie najładniejszy wzór, to jest na prawej stronie, ale tak jak spojrzałam sobie na ten lewy, też nie jest wcale zły, też można to potraktować jako taki troszeczkę inny wzór, atut taki, że po prostu czapka jest w taki sposób zrobiona i tak samo będzie przy szaliku, ale za chwilkę Wam to powiem. Czyli tak naprawdę, pomimo że wzór jest troszeczkę inny na lewej stronie, czapka również będzie fajnie wyglądać, jak wywiniecie ją w tą stronę, ponieważ jakaś część tutaj tych wzorków się pokrywa i naprawdę też wygląda bardzo fajnie. Dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o skończenie, to tak. Zaczynaliśmy od tego, że były dwa tutaj łańcuszki i ja postarałam się zrobić tak, żeby czapka była dla mnie odpowiednia przy skończeniu tutaj takiego rzędu, tak naprawdę czwartego, tak? Zobaczcie, czyli to, co dokładnie przed chwilą z Wami zrobiłam na skończeniu czwartego, po to, żeby miała kontynuację wzoru, po to jak zszyję ze sobą, żeby ładnie to wyglądało. Żeby one po prostu się ładnie ze sobą zeszły. Ale nie jest to koniecznie, bo oczywiście to się może różnie ułożyć, w zależności od rozmiaru czapki, jaką potrzebujecie, czyli nie musicie się tym sugerować, ale jak już pokazuję, jak ja zrobiłam, no to stwierdziłam, że Wam powiem, jak to właśnie kończę na którym rzędzie. No i tak, jeśli mamy już gotową czapkę, a wiem, że na pewno spróbujecie, pomimo że jeszcze próbka nie zrobiona, to składamy ją w taki sposób, żeby oczywiście prawa strona leżała do prawej strony. I teraz tak, tu nie odcinam włóczki, tylko robię oczko do góry. I tak jak Wam wspominałam wcześniej, chcę, żeby ta kontynuacja wzoru ładnie wyglądała, żeby ten szew był mało widoczny, więc z tej strony będę pobierała pętelkę tylną, tutaj tego łańcuszka. Tak, dobrze mówię? Nie, przepraszam, przednią. Mogę pobrać nawet całe oczko. Zobaczcie, żeby zostawić dwie fale, mogę pobrać całe oczko tutaj, dokładnie z tej strony. Natomiast tutaj również pobiorę całe oczko, te tutaj. Czyli tak naprawdę proste szycie, będziemy wbijać się w całe oczka, zarówno z tej i z tej strony. Dobra, czyli tak. Wybieram sobie tutaj pierwsze początkowe oczko, pomimo że może ono tutaj nie jest do końca takie widoczne, ale wyszukuję takie pierwsze, które mam tutaj na szydełku. Może z tej strony, o. Być może się okazać, że nawet wezmę, no takie najbliższe, żeby po prostu krawędź ładnie wyglądała. Oj, się nie może przebić. Dobra, przebite. I również pobieram pierwszą taką pętelkę tutaj z tej strony. Czyli mam tak, tu mam oczko i tu mam dwie pętelki. Przeciągam włóczkę. No i na zawsze jest problem, żeby przeciągnąć. I robię oczko ścisłe. I znowu wbijam się tutaj i wbijam się tutaj. I łączę sobie zwykłymi oczkami ścisłymi. Raz w jedno, w całe oczko. Raz drugie. Jezu, przepraszam za pieska. Aż sama się nie mogę czasami skupić, nie wiem, dzisiaj. Pomimo, że mu cały czas zwracam uwagę, to niestety, no. Ma niestety taką przypadłość i nic z tym nie zrobię. I zobaczcie, jak sobie otworzycie do środka, zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Jakby po prostu była kontynuacja wzoru, czyli warto się postarać i poszukać pętelek, które pozwolą nam uzyskać właśnie taki efekt. Przepraszam, może nie widać na tym fioletowym kolorze, ale mam nadzieję, że takie łączenie oczkami ścisłymi jest już Wam znane. Czyli raz z jednej strony oczko, raz z drugiej przekładam i oczko ścisłe. I robię tak do samej góry, czyli tak to wygląda teraz, natomiast po wywinięciu na drugą stronę mamy taki właśnie efekt. Dobra, zszyję tutaj do końca. Ok, zszyłam sobie całość, jesteśmy na górze, czyli na dole nie mamy żadnego łączenia, więc znaczy nie mamy wystających włóczki, wystającej. I teraz robimy sobie tutaj po prostu ostatnie oczko jako ścisłe, zamykamy, odcinamy trochę większy kawałek. I teraz tak, ja
Odwrócę sobie tą czapkę na prawą stronę. Tak będzie prościej. I tą końcówką, którą tutaj mam, będziemy po prostu ściaśniać górę. Czyli tak, bierzemy sobie igłę, przewlekamy i robimy po prostu takie zwykłe szycie igłą po to, żeby na górze sobie ściaśnić tą część. Czyli tak jak standardowo w czapeczkach się robi, po prostu w dowolnych miejscach przekuwam w taki sposób. Zobaczcie, dokładnie dookoła, w dowolnym miejscu na górze. I robimy tak dookoła. I gdy mamy już zrobione dookoła, oczywiście sobie tutaj, zobaczcie, ściągamy tą część tutaj. Dlatego to ten ścieg może być naprawdę bardzo taki, powiedzmy, długi, nie musi być ścisły po to, żeby czapeczkę ładnie tutaj ściągnąć. I dopiero teraz ja przewracam sobie na drugą stronę, teraz na lewo, tutaj. Czyli tak, wkładam igłę tutaj do środka, przeciągam przez tą dziurkę. I dopiero tutaj na lewej stronie będę sobie teraz starała się tak ułożyć, żeby pozabezpieczać tutaj tą krawędź. W taki sposób. Oczywiście jest to bardzo trudne mi tutaj, mam nadzieję, że widać. No i dosłownie w dowolnych miejscach przekuwam i zabezpieczam sobie tak, żeby mi się po prostu tutaj nie popruło. Kilka razy, naprawdę bardzo mocno, żeby czapeczka się nie popruła. I starać się po prostu zabrać wszystkie krawędzie z każdej strony. Dobrze, słuchajcie, myślę, że nie muszę pokazywać tutaj, jak zszywam igłą, bo na pewno zszywam chaotycznie. To jest taka część, która akurat mi się nie pasuje, no ale kiedyś też trzeba zszyć czapeczkę. Dobrze, no i po zszyciu w zasadzie czapeczka będzie prawie gotowa. Ona ma tak naprawdę niewielką ilość marszczeń, że nawet nie potrzeba tego pompona. Tą część tutaj tej włóczki oczywiście trzeba sobie przyłożyć od drugiej strony na zewnątrz. Ja sobie ją jeszcze tutaj, może mi się uda złapać. Ale to już przyłożę sobie poza kamerką. Ok, i moja czapeczka już jest gotowa, tak jak widzicie. Można sobie właśnie ją wywinąć w tą stronę, można też do środka. A i w zasadzie, słuchajcie, tyle. Oczywiście do takiej czapeczki można dorobić sobie pompon, ale ja myślę, że do tej jednak zostawię bez pompona. Mam już wszystkie z pomponami, a nie mam bez. Więc słuchajcie, to jest tyle, jeśli chodzi o czapkę. Natomiast szalik. Szalik oczywiście robimy dokładnie tak samo jak wzór środkowy, czyli dokładnie to, co pokazywałam Wam na próbce. Po prostu pomijamy tylko tą część tutaj. Czyli cały czas tam i z powrotem robimy sobie 4 rzędy, dokładnie tak samo. No i zaczynamy od danej liczby oczek. Ja polecam w ogóle zacząć od czapki, żeby oczywiście czapkę skończyć i mieć pewność, że Wam starczy. Natomiast oczywiście na szalik już wykorzystać całą włóczkę, która Wam została. I teraz tak, ja na mój szalik nabrałam 300 oczek łańcuszka i udało mi się skończyć tak, żeby było ładne, symetryczne zakończenie. Zaraz Wam pokażę. To był początek, czyli zaczynało się od 2 takich łańcuszków obok i udało mi się skończyć tak, żeby również mieć takie 2 łańcuszki obok. Czyli nie musimy kończyć na pełnych 4 rzędach. Możecie zrobić tak jak ja, czyli tak naprawdę jeszcze dodatkowy tutaj taki rząd pierwszy, to jest rząd tych półsłupków zaraz po tym łańcuszku, tak? Czyli tak naprawdę trzeba wykonać 2 dodatkowe chyba rzędy, tak? Dobrze mówię? 2, 3 nawet, bo 4 to jest taki wracający już w tą drugą stronę coś innego, czyli jak gdyby 3 jeszcze rzędy, żeby zakończyć tak, ale oczywiście nie musicie tak zakończyć, możecie zakończyć w tym miejscu, możecie różnie, zależy od tego oczywiście, ile macie włóczki i na ile Wam starczy. Ja powiem Wam szczerze, że nie wiem, jak mi się to udało, ale tyle mi zostało z tych 4 motków, dosłownie na styk, jakby było planowane, więc tyle starczyło na zrobienie szalika i czapki bez pompona. Szalik ma obecnie szerokość taką, jak Wam podawałam, długość na 300 oczek i to w sumie daje mi około 1,60 m. Więc myślę, że nie mam po co już pokazywać, jak robić szalik, bo to jest dokładnie taka sama metoda. Aha,
No jedyne co zmieniłam to oczywiście to, że wzięłam sobie większe szydełko, 4,5 mm, po to, żeby ten ścieg był taki bardziej właśnie luźny. Natomiast czapka wolałam, żeby była bardziej taka zbita, żeby wiadomo było cieplej. Natomiast szaliczek taki troszeczkę luźniejszy. Oczywiście nie jest to konieczne, możecie robić cały czas tym samym szydełkiem. No i ja Wam serdecznie dziękuję, mam nadzieję, że Wam się podoba mój tegoroczny komplet na jesień i zimę. Mam nadzieję, że komuś się przyda. Także serdecznie dziękuję, do zobaczenia, pa pa!